Dlaczego jako dorosły człowiek można mieć problem ze stworzeniem własnego życia? Tu chciałem przekazać dzisiaj dwa częste wzorce, które pojawiają się na konstelacjach. Jeden z nich dotyczy bezpośrednio doświadczenia, które powiedzmy po raz kolejny pojawiło się na konstelacjach ostatnio. I jest to coś, co pojawia się dosyć często. I są tu dwa twórcy. Jeden to jest, dotyczy tak naprawdę wzorzec niewidzialnego dziecka. Chodzi o to, że powiedzmy pacjent, który już teraz w tym wypadku jest dorosły, nie może sobie użyć swojego życia. Cała jego uwaga idzie na to, aby tak naprawdę pokazać coś swoim rodzicom. Tak, szuka tej atencji rodziców, tej akceptacji, tego, żeby go widzieli. A oni go nie mogli widzieć. Bo na przykład to, co się często zdarzało wcześniej, jeszcze jak powiedzmy medycyna nie była rozwinięta tak dobrze, śmierci tych dzieci były dosyć, można powiedzieć, częste. Tak? I oni mogą mieć pewnego rodzaju stratę. Tracą to dziecko. Wyobraź sobie teraz, ty masz ten związek, tracisz to dziecko z takich czy innych powodów. Po prostu może być tak, że się człowiek zamknie i nie może dalej. Więc wyobraź sobie, że pacjent jest właśnie takim dzieckiem takich rodziców, które przeżyło, tak? Innym dzieckiem, bo rodzice postanowili dalej. Chwiliki traumatyczne dla rodziców. I co się dzieje? Ci rodzice mogli się zatrzymać, tak? Na tamtej na utracie. Czy też ewentualnie pacjent był już tym dzieckiem pierwszym, ale drugie dziecko zmarło. I to jest taka gruba emocja, że po prostu rodzice mogą sobie z tym nie poradzić. Każdy człowiek. Natomiast to dziecko, które jest teraz już dorosłe, ono całe życie, powiedzmy, szuka. Tak? Szuka tego powiedzmy, przestrzeni, akceptacji i robi wszystko, żeby zostać zauważone, co już nie ma sensu, ponieważ jest to dorosły człowiek. Natomiast podświadomie, z uwagi, że całe życie szukało tej uwagi od swoich rodziców, szuka, więc de facto może pojawić się obsesja. Może się zrobić, powiedzmy, tego rodzaju niemoc tworzenia własnego życia, ponieważ cała ta energia główna idzie wciąż na tworzenie tego dowodu, szukanie tej akceptacji. I nawet to się może zdarzyć, że ktoś stworzy swoją rodzinę, ma swoje dzieci, ale też ich, powiedzmy, nie zauważa. Bo ma taki wzorzec, tak, że dziecko w rodzinie nie było widoczne, więc de facto on cały czas, gdzieś jest ta blokada energetyczna między nim czy ten nią, a rodzicami, która nie pozwala mu żyć. I jest pewien program w podświadomości, którego no niestety nie możemy zmienić. Świadomie, tak? Jest na to sposób, tak? I tak naprawdę podczas konstelacji układa się w tej sytuacji porządek w rodzinie, tak? Wyciąga się reprezentantów, wyciąga się oczywiście, jeśli ta osoba już jest w miarę świadoma, jeśli nie to reprezentanta, w zależności jak to było, wyciąga się ojca i matkę, wyciąga się, powiedzmy, tych wszystkich członków rodziny. Tych, którzy narodzili się, tak, którzy są, i tych, którzy nie są. I się po prostu układa po kolei. To jest bardzo, bardzo częste. Wyciąga się właśnie to dziecko, które zmarło, tak, które odeszło i często po prostu ono musiało tak zrobić. Wychodzi jako informacja, że to dziecko musiało odejść, żeby właśnie wywołać pewne zmiany w rodzinie, czy też w całym rodzie. Więc dzieją się te rzeczy, tak? Natomiast wiadomo, nie możemy, każdy jest człowiekiem, rodzice przez swoją traumę i czasami zamykają. Nic z tym poradzić. Rodziców nie zmienimy, natomiast możemy właśnie przez ułożenie porządku, przez akceptację, że przez to, że pacjent widzi tą sytuację z perspektywy, poznaje, że rodzice są po prostu ludźmi, którzy mogą przeżyć tak coś innego, dzięki temu układamy to i się dzieją cuda, tak? Blokada energetyczna znika i ta osoba nagle przestaje walczyć, przestaje szukać tej atencji i odzyskuje
tą siłę do własnego życia, tak? Jest to piękne. Wiadomo, to jest proces zrozumienia i są do tego powiązane emocje, ponieważ często jest to coś, co nawet nie wiemy. Zdarza się, że rodzice, czy też właśnie jeszcze dochodzi do tego, czasami rodzice ukrywają, ponieważ z takich czy innych wypadków musieli to dziecko usunąć, tak? Zdarza się też, czy też to dziecko, nawet był przypadek, że musieli go oddać. I no naprawdę, to są takie rzeczy, które powiedzmy, że na konstelacjach, że szczęka opada. Ale układając porządek, czyszcząc tą sytuację z punktu widzenia informacji, odblokowuje się i pacjent może nagle oddychać i skupić się na sobie. Podobnym, powiedzmy, wzorzec też właśnie, który blokuje swoje życie, jest wzorzec takiego, powiedzmy, rebelianta, tak? Wyobraźmy sobie, że no wiadomo, rodzice żyli w pewnych czasach, byli tak wychowani w takim środowisku, to są też oddzielne jednostki. No i my jako, powiedzmy, przychodzi ta osoba, widzi to wszystko i widzi, powiedzmy, pokolenie dalej, to może nie mieć sensu, tak zmienia się świat, zmienia się wszystko. No i jakby to powiedzieć, walczy z tym, tak? I później jeszcze może być tak, że na przykład sytuacja, kiedy wcześniej bardzo często była rola ojca i matki ustalona, tak, przez społeczeństwo, że ojciec musi przynieść pieniądze, matka jest w domu, koniec. Często tak w różnych krajach to się pojawia. No i powiedzmy jest kobieta, też to było właśnie niedawno, że no ona się z tym nie zgadza, tak? To nie jest coś, co dla niej funkcjonuje. Ona chce stworzyć coś innego, ona chce mieć inny związek, natomiast tak by mimo wszystko i powiedzmy chce pokazać tym swoim rodzicom, że wcale tak nie musi być, że ich sposób, no jakby to powiedzieć, jest nie ma balansu, tak? No i właśnie walczy, pokazuje, pojawia się konflikt, też pali tą energię, dzięki temu nie może tworzyć swojego życia w sposób, powiedzmy, tak jak chce, ponieważ udowadnia się, walczy z wzorcami, które on czy ona dostali od swoich rodziców, walczy. I później jeszcze walczy, zdaje sobie sprawę i jeszcze chce im przekazać, że nie, jeszcze ich nauczyć i dlatego pojawia się coraz konflikt, pala energii, więc zamiast fokusować się na swoim życiu, ta osoba fokusuje się właśnie na tej walce z tą blokadą energetyczną, która pojawia się po prostu naturalnie, bo pokolenia się zmieniają i nic z tym nie można zrobić, tak? Więc co jest z tym? Więc ta cała energia tej osoby, która już jest dorosła, idzie naprawdę w komin. Próbuje ta osoba naprawiać coś, co się nie naprawić, tak? Ponieważ na przykład dla rodziców ostatnio wyszło, że ten układ, że ta kobieta była w domu, trzymała i ten ojciec miał swój, powiedzmy, że ja muszę być, powiedzmy, macho i koniec. Dla nich to pasowało. Dla nich to była pewnego rodzaju gra, która dla nich to była akceptowalna. No i powiedzmy, nie ma co z tym walczyć. Dla nich to było. Dla pacjenta już nie ma. I kwestia samo na konstelacji, jakby to powiedzieć, wystarczy wyciągnąć te wzorce i pokazujemy to wszystko i się wtedy robi oczyszczenie i robi się tak naprawdę przestrzeń, tak? Więc w konstelacjach nie chodzi, żeby naprawiać rodziców, tylko aby pacjent mógł zobaczyć, jakie blokady energetyczne sam sobie zrobił przez, powiedzmy, zablokowany sposób myślenia, który jest wbity w jego podświadomości, czy też w jej podświadomości. Więc to chodzi, budując zrozumienie konstelacji u pacjenta, tak naprawdę dzięki temu uzyskujemy balans i spokój. Ta blokada tego żalu, czy też ewentualnie próby zmiany świata na siłę, ona przestaje istnieć. Tak? Nie ma tego. To, co pacjent ma zakorzenione, to przestaje istnieć. Więc tak naprawdę dzięki temu, jak przestaje walczyć z samym sobą, z tymi wzorcami, których już nie istnieją, ma przestrzeń na tworzenie własnego życia w sposób taki, jaki może zrobić. I wiadomo, budując te wzorce, normalnie też na konstelacji przekazuje się energię męską i żeńską bez tych doświadczeń rodziców, czyli de facto dostaje tak by reset ta osoba z tego wzorca, który dostało i dostaje tą energię męską i żeńską czystą, bez tych przekonań. I wtedy powiedzmy zaczyna się robić magia, ponieważ ta osoba zaczyna tworzyć swoje życie w sposób taki, jaki może tworzyć. Więc tak naprawdę, jeśli, być może to jest trudny materiał, ale chodzi o to, że jeśli widzisz, że coś nie rozumie, coś nie idzie, tu czy tam, czy ewentualnie widzisz, że dochodzisz do ściany, dochodzisz w tym samym sposobie, czy w związku, czy z rodzicami, czy z partnerem, czy z dziećmi, może to jest dobry moment, żeby zobaczyć, gdzie ta blokada jest, bo może być coś, czego po prostu nie rozumiemy. I o co chodzi? Dopiero jak zrobimy to coś,
to wtedy chodzi. Nie da się nagle przewidzieć z kryształową kulą, że wcześniej to trzeba właśnie zrobić koncentrację, zrobić tą analizę, zrobić powiedzmy to ćwiczenie, czy też ten sposób, aby tą informację zobaczyć, żeby dojść do sedna, gdzie ten blokada był. I później po koncentracji nagle się robi, powiedzmy, to zrozumienie przychodzi po. I to zrozumienie, to uwolnienie na poziomie energii, a później to się urzeczywistnia w naszym ciele. Więc jeśli chciałbyś, żeby powiedzieć o tym więcej, czy chciałbyś się podzielić swoim doświadczeniem, czy masz jakiś ewentualnie problem, czy jakbyś chciał usłyszeć proces koncentracji, daj znać w komentarzu, chętnie będę o tym opowiadał, bo uwielbiam konstelacje, uwielbiam pracę z ludźmi, uwielbiam odnajdywać, robiąc tak naprawdę analizy każdego człowieka, każdy z nas jest inny, każdy jest inny przykładek, nigdy się nie powtarzył ten sam. I właśnie chodzi o to, zawsze to, co nas blokuje, jest bardzo, bardzo zaskakujące. Często się z tym nie zgadzamy, ale później po pewnym czasie przychodzi zrozumienie i robi się efekt wow. A przede wszystkim dostajemy tą ulgę, która nas blokowała. Sam to przechodziłem w moich konstelacjach i często to widzę na konstelacjach, w których właśnie uczestniczę. Magia naprawdę się dzieje. Tylko musimy tym pozwolić. Zapraszam.